Zrobię jeszcze sprawdzenie czystości prześcieradła. Taśma życia i to jest... Chociaż papier dostałem w tej spelunie, więc skorzystam, bo papier trzeba mieć, bo nigdy nie wiesz, co cię czeka jutro. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam serdecznie. Witam w odcinku numer 2 Nikaragua z Jak to daleko. Jesteśmy już na terenie Nikaragui. Jak wiecie, z pierwszego odcinka było grubo na granicy, 3 godziny przesłuchania, ale już jesteśmy, działamy, zwiedzamy i obserwujemy bacznie. Deszcz pada. Jesteśmy na trasie. Ruszamy na Ocotal, 22 km. No to już jest pewnego rodzaju wyzwanie. Biorąc pod uwagę, że w pierwszym odcinku widzieliście, jak dużo było aut na granicy, a teraz po prostu jest cienko jak nie wiadomo co. Nie wiem dlaczego. Aż tak. Nie ma czego łapać po prostu. Idę z buta, idę z sandała. Jednak mam nadzieję, że złapię. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej. Na przykład na WhatsAppie bądź w Messengerze do kilku znajomych. Może SMS-em przesłać i polecić kierownicze sandałowanie. No, o tak. Tutaj przy drodze zobaczcie, jaką ktoś ma plantację kawy. Bananowce po prawej. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie, jaka ta kawa jest pokaźna i zdrowa. W sensie, jak dobrze wygląda, nie? Ale bym się teraz chciał napić takiej naturalnej kawy, wyprażonej na moich oczach, z takim ciastkiem czekoladowym brownie. To by było coś fantastycznego. Niby spoko, ale nie spoko. Wszystko będzie mokre, wszystko będzie śmierdziało wilgocią. Teoretycznie no nawet też biedy nie ma, bo mam namiot. Pamiętajcie, namiot to jest fantastyczna sprawa, bo teraz nic nie złapię, noc przyjdzie, stawiam namiot w gąszczu kawowców, krzewów kawy. Moi drodzy, idę spać, jak panisko kawowy, bez kawy. Kierowniku, nie jest źle, jest wręcz fantastycznie. Kierowniku. Tak nie lubię deszczu, że wy sobie nawet nie zdajecie sprawy. Chociaż jest potrzebny, chociaż jest nieodzowny do tego, żeby świat natury, cały świat, żeby żył. A ja tak ogólnie deszczu w podróży nie lubię. No nie mogę. Nie zniesę. Co, już myśleliście, że będziemy umierać na plantacji kawy w Nikaragui? No nie. Szef hajs zbiera po 26 od łebka. Ja zaraz wam... Czekajcie. Później wam jeszcze pieniądze pokażę, ale zobaczcie, jakie plastikowe. Fajne. Się nie zużywają szybko. Gracias, señor. 25 wariatów jednak. No lecimy. Bilet, wszystko jest. No, tutaj na przystanku szefowa jakaś wchodzi. Wam tutaj pokazuję, żeby za rewizję jak tak zwanych tych pasażerów. I co na pierwszy rzut oka mocno się rzuca w oczy między Hondurasem a Nikaraguą, że tutaj ludzie szczupli są. Nie wiem, o co chodzi, ale są znacząco szczupli. Te siedzenia są takie, że mi kolana nie wchodzą. Jestem zbyt duży.
najwyższe tak zwane warunki i standardy. Słuchajcie, pachnie jak nie wiadomo co. Takim lasem, taką naturą. Fantastyczna sprawa. Ocotal, mała miejscowość, bezpośrednio 20 km poza granicą już z Hondurasem. Jestem przekosmicznie głodny. Muszę znaleźć jakieś coś dobrego do zjedzenia i muszę znaleźć nocleg. Nie chce mi się, ogólnie zauważyliście, że ja się zrobiłem bardzo wygodny, że ja nie śpię już tak często w namiocie, a to z prostej przyczyny, już wam tłumaczę. Nie śpię w namiocie, bo infrastruktura ogólnie noclegowa jest tak dobrze rozwinięta i tak tania, że do 50 zł na nocleg to ja sobie mogę pozwolić. Ale też nie ma co ściemniać. Podróżowanie i spanie pod namiotem nigdy nie da ci tyle siły, co podróżowanie i spanie po takich spelunach. Ponieważ w takiej spelunie zamykasz się na skobel, no i spokojnie śpisz, a pod namiotem, czy chcesz, czy nie chcesz, no musisz czuwać, zwłaszcza kiedy jesteś sam. Nikaragiński czarek. Kurde, aż takie czarki mam, jak te czarki obok mnie przychodzą, czaicie? Normalnie nie wiem, o co chodzi, ale one jak biegną, to biegną tak blisko mnie, że to jest jakieś nieporozumienie. To w konwencji jakiejś genewskiej trzeba by było ustalić odległość między kierownikiem a czarkiem, jaka powinna być, i oni powinni się tego stosować, bo to jest po prostu aż normalnie mi to gula zaczyna szybciej chodzić. W tym małym miasteczku w 1920 bejsboliści. Mamy nową ksywę dla naszych kolegów tam z północy. Bejsboliści toczyli tutaj walki z nacjonalistami o wolność, o niepodległość. W sensie oni nie chcieli, żeby to Nikaragua była niepodległa. Z tym określeniem bejsboliści to bardzo mi się to podoba. Chyba to zostanie na dłużej na kanale. Bejsboliści. Czarina nikaragańska. Jak odmienia się czarinę z Nikaragły? Szanowni Państwo, macie jakiś pomysł? A właśnie, wypad. Żelazne szczęki 17. Mały pierdzik po lewej. Duży pierdzik po lewej i po prawej też pierdzik. Powiem wam, że ja z nimi nie mogę. One są wszędzie, czaicie? Te czarki są wszędzie. Pytanie zasadnicze, gdzie są pulpety? Co, w domu siedzą? Nie mam pojęcia, ale te czarki to mnie wykończą. Zobaczcie, stricte kolonialne miasteczko. Pełny autentyk. Ślady Żydów. Shalom to jest przywitanie żydowskie. Apteka. Wszystko zajęte. Brak szczęścia. Jakie tutaj pustki. Gdzie nie, gdzie trochę ludzi. Idziemy jeszcze tutaj przeskanować. Tam dalej jest taka hospadilla, czyli taki najtańszy, powiedziałbym, taka opcja najtańsza. O co chodzi, że tutaj tak ma? O, jest i pulpet. Dawajcie się z nim przywitamy. Pierwszy kontakt z tak zwanym pulpetem nikaragwijskim. Mordo, dawaj na wywiad. Słuchajcie, nie pytajcie mnie, jak ja te hospedie znajduję, ale zobaczcie, jak ona wygląda.
O kurde, ty, tam widzę w kratach czarinę, bo macha się ten ogon, więc trzeba uważać. Hospedia Los Angeles. Idziemy pytać, ty. A kto tu się mały tutaj schował? Kto to mały taki, no? Zastrzyk zrobię z palca. Mały, czarusiek. Pani chce na mnie trochę biznes zrobić. Będziemy musieli obcinać cenę. Ta pani mnie zostawiła i dalej nie wiem, co się dzieje. Pani za tamten pokój chciała ode mnie 12 dolców, a 2 razy gorzej niż na poprzednim odcinku. Więc sprawdzam tutaj. Mam miejscówę! Mam dobrą miejscówę, zobaczcie! Jaka ulewa! O co chodzi? Przewidywania miały być na godzinę 20, a jeszcze nic nie zjadłem dzisiaj. Takiego sytego. Jest hamak. Proszę bardzo. Hotel mi zalewa. A ten drut kolczasty to nie wiadomo po co. Zobaczcie, jaka struga wody idzie. Zapraszam do pokoju zwierzeń. Więc pokazuję, tłumaczę. Telewizor, wiatrak, ręcznik i papier toaletowy to są, szanowni państwo, luksusy wyższego rzędu. Koc +4 do amorów. Kwiaty. Poduszka zapluta. Jest. Teraz uwaga, uwaga, to jest hotel deluxe o wyższym standardzie. Toaleta i prysznic. Sprawdzamy, czy woda działa w prysznicu. O kurczę, nie działa. Zrobiła mnie na czarno, ty. Ale w tym kufrze jest. Dobra, no to jakoś to będzie. To jest tak, to jest wyższy standard. To jest standard deluxe. Standard droższy. Standard dla podróżujących z Europy. Tak to wygląda, moi drodzy. Oczywiście za 3 razy tyle, co zapłaciłem, a zapłaciłem 10 dolców. Tyle samo, co ta pani chciała ode mnie. Ale tam to była kompletna rudera. Straszna rudera. Jest blacha, jest przedstawienie. Zapomniałem pomyśleć o tym, że jak pada deszcz, to przecież to nie jest Polska, że dach jest kompletny, a nie dziurawy, a tutaj zaczyna się. Jak przez całą noc będzie padać, to mi cały pokój zaleje. No jest dobrze, jest dobrze. Tropiki. Patrzcie, jakie karaoke. Wrzucasz pieniądze obok i sobie wybierasz. Anita po lewej trochę za mnie ściągnęła za pokój, ale okej. Piwko 4,70, 4 zł, 5 zł, 6 zł, 8,50 i 8,50 za litr browara. Mam nocleg przy pijalni piwa. Niezbyt to dobrze wróży na wyspanie się, ale warunki nie są takie tragiczne. Zobaczcie tutaj tak. Kurczak, ryż z fasolą, 2 tortille, limonka, jakaś sałatka, 15 zł. Taki głodny, a deszcz pada. Smacznego. Nie jest źle. Takie odgrzewane. Deszcz pada, wiatrak kręci, na dole impreza, browar się leje. Patrzcie, a ja w pokoju, patrzcie, co jeszcze wypatrzyłem. Powiem tak, speluna bez kiepa to nie jest speluna. Zapamiętajcie, musi być kiep. Zrobię jeszcze sprawdzenie czystości prześcieradła. Przepalone po papierosie. To nie było prane. Ja pierdzielę, ja będę spać na kocy, mam na szczęście śpiwór. Takie są warunki. Dziękuję
I przepraszam, tych słów nie używam. Słuchajcie, kończymy dzisiaj nagrywki. Słyszymy się za 2 sekundy, a u mnie będzie to jutro. Mam nadzieję, że jutro pójdzie lepiej, ponieważ plan, który miałem w głowie, nie został zrealizowany. Mam nadzieję, że jutro będzie już tylko lepiej i lepiej bez deszczu. Dobrej nocy i za chwilkę się słyszymy. Dwudziesta 23:30. Jakiś warchol mi tam za ścianą warczy. O systemie antywłamaniowym jeszcze opowiem, jak tylko wstanę. Co to za świnia, ty? O Matko Święta, Przenajświętsza. Witam serdecznie. O matko, tam muzyka już gra. Pierwszy i ostatni raz mówię to na kamerze. Pierwszy i ostatni raz śpię w spelunie. W takiej spelunie, gdzie jest bar i tumaneria. Bo ja w spelunach będę spał. Bo czasami nie ma wyboru. Ale nie w takich. Jak będę widział, że sprzedają alkohol, to nie idę tam spać. Koszula nie wyschła. Kark mnie boli, jakoś się nie wyspałem. Deszcz padał. Komar mnie uwalił w nogę. Jestem niewyspany. Gość telewizor oglądał tam do 12, ale pracowałem sobie, więc jeszcze dałem mu pooglądać. I w sensie on nie oglądał, on był po prostu pijany na tyle, że zasnął przy telewizorze. Zapukałem do niego, wystraszył się. No nie wiem, tam mu z sandała wyjechał, kurczę, no. Powiem wam, że takie miejsca to nie są dla nas. Naprawdę to nie są dla nas. Następnym razem, jak będę miał wybór, to zapłacę 100 zł. Żeby spokój był. Kurczę, trzeba jechać, bo deszcz będzie padał. Widzicie, jakie deszczowe chmury? Trzeba się zawijać. 100 km dzisiaj do zrobienia. To jest naprawdę pokaźny kilometraż. Miałem powiedzieć o tej blokadzie. No bo ogólnie jest tak, że w spelunach czasami masz na kluczyk, czasami masz na taką wajchę, czasami masz na taki pipek. Ten pipek jest bardzo łatwo otworzyć od zewnątrz. No i ja w spelunach ogólnie, jak zauważyliście, albo nie w spelunach, tylko w gościnach, czasami stosuję tak zwany jakiś zapobiegawczy alert przeciwwłamaniowy. To nic innego, co pozwala zyskać trochę więcej czasu na reakcję. I ktoś z was by sobie myślał: o kierowniku, ale to bez sensu, bo jesteś w spelunie, gdzie tutaj jest 100% bezpiecznie. Nie, moi drodzy. Nigdzie nie jest bezpiecznie 100%, zwłaszcza w spelunie. Gdybym spał w namiocie w lesie, to bym się czuł bezpiecznie. Ale nie, gdzie jestem wokół ludzi, którzy spożywają alkohol i którzy są niekiedy niepoczytalni. I kiedy jestem w kraju, w którym mój sam wizerunek sprawia w głowach innych ludzi, że myślą sobie: o, Amerykanin, bogaty. Bo wiecie, jak to jest. Czasami niekiedy ludzie lokalni nawet nie wiedzą, gdzie jest Polska. Nawet nie mają zielonego pojęcia, na jakim kontynencie Polska leży. No tak to jest, no. Taśma życia. I to jest... Chociaż papier dostałem w tej spelunie, więc skorzystam. Bo papier trzeba mieć, bo nigdy nie wiesz, co cię czeka jutro. Albo nigdy nie wiesz, co cię czeka dziś wieczór. Wiecie, o co chodzi? Musicie się nawijać taśmę życia, to wasze życie będzie tak trwałe jak taśma życia. Filozofia. Słuchajcie. To nie jest śmieszne i to nie jest, wiecie, to jest życiowe. To jest życie. Tylko żeby wasze życie nie było tak, jak teraz właśnie zaprezentowała taśma. Kruche. W sensie nie kruche, tylko mamliwe? Nie, no jak taśma się robi. Kurczę, a właśnie, takie. Moja speluna żyje, a wasza? Wątpię, że wasza żyje. W
Wczoraj na posiadówce obgadałem trochę tematów dotyczących prezydentury tutaj właśnie w Nikaragui. I wyobraźcie sobie, że dowiedziałem się ciekawych rzeczy. Prezydent, który teraz piastuje swoją pozycję, to jest pan Daniel Ortega. Pan Daniel Ortega już kolejny raz jest prezydentem z rzędu, ponieważ zmienił konstytucję. Pan Daniel Ortega, pozdrawiamy serdecznie pana Daniela. Pan Daniel był w 85, dostał się na stołek prezydencki i pełnił tą funkcję przez 5 lat. I później, długo go nie było na stołku, ale dopchał się w 2007 roku i od tamtego czasu jest dalej, moi drodzy, bo zmienił konstytucję, wyizolował się od kontaktów międzynarodowych. Dlaczego? Ponieważ jego ostatnie wybory zostały bardzo mocno podważone. O Jezu, aż się zadychałem. To, że zostały sfałszowane, w sensie podważone przez wiele krajów. No i to zamknęło dla Nikaragui wiele rynków. Co ta mordula tutaj zagląda? No i dlatego też no nie oznaczenie terenu to nie jest dobry sygnał. To jest moje podwórko. Dobra, wypad, ja to idę tędy sobie. O co chodzi, ty? Cofnij się. Czarina mnie przeatakowała, chciała przeatakować, obwąchać, ale wiecie jak to jest, jak się człowiek boi. Mały, najmniejszy ruch, no i od razu jest capnięcie. No bo jak ja się czuję niepewnie, to w pewnym momencie Czarina się czuje niepewnie i jest niepewna sytuacja, więc lepiej capnąć niż nie capnąć. Jak kupujesz motor, to od razu dostajesz pulpeta w bonusie. To jest nikaragijski pulpet. A my w którą stronę szefie jedziemy? Nie wiem, czy dokończyłem tę myśl z Danielem Ortegą, aktualnym prezydentem. No i Daniel Ortega, wiadomo, że jeżeli ktoś się czegoś boi, czyli mediów, no to siłą rzeczy będzie próbował kontrolować to, co tylko może, czyli media i to, co się o nim mówi i to, kto odwiedza kraj. Więc siłą rzeczy Ortega próbuje kontrolować, trzymać rękę na pulsie wszędzie, gdzie się da. I tak samo zobaczcie na granicy. Pierwszy odcinek z Nikaragui pokazuje fakt, jak mocno kontrolowane chłopaki tutaj spożywają trunki wysokoprocentowe. Ale to pokazuje, że po prostu no czegoś się boi, obawia się reporterów, obawia się dziennikarzy międzynarodowych, którzy przyjadą i tutaj zrobią, wiecie, reportaż, który odkryje jego no niechlubne działania. Nie ukrywajmy, takie działanie jak reprezentuje aktualny prezydent, pan Daniel, no to niestety to jest dyktatura, która sprawia, że kraj stoi w miejscu. Nikaragua ma ogromny potencjał, ale jeżeli ma taką głowę, takiego przywódcy, no to niestety nie pójdzie do przodu. Nie ma opcji. My tu gadu, a ja tak sobie się zastanawiam. Ciekawy jestem, czy mnie z Nikaragui wypuszczą. Czy mi nie zrobił jakiegoś głębszego prześwietlenia, bo jakoś tak dziwnie tutaj pod tym kątem człowiek może się poczuć. Mam plus minus 5 godzin na to, żeby przedostać się 80 km. Dlaczego mówię 5 godzin? Bo na moje kierownicze kalkulacje wychodzi na to, że będzie padać deszcz. Nie pytajcie, bo nie wiem, co to za instalacja. Nic mi nie przynosi, przynosi do głowy. Ale tego Amigę to zaraz wam wytłumaczę. Zanim jednak dojdziemy do tego Waśmościa, to jest dość ciekawy też pomnik upamiętniający sytuację, kiedy nasi koledzy bejsboliści z północy zrzucili tutaj ładunki, żeby stłumić partyzantkę pod dowództwem generała Sandino. No. Idziemy do tego Waśmościa na mule, najprawdopodobniej. Augusto Sandino, czyli głowa partyzantki, która walczyła o niepodległość Nikaragui. Chcę wolnego kraju. Dzięki, Paweł. Naprawdę.
Chcę wolnego kraju albo śmierci. Morir. Morir. Panie Augusto? Pan jedzie na mule albo na ośle. Ciężko określić. Łapiemy stop. Nie ma co już chodzić. O, postawię plecak tak, żeby stał, bo zawsze stojący plecak to lepiej niż leżący, bo się tak nie brudzi. Dobra, nie mam już sił, nie mam nerwów. Nie mam nerwów. Łapię stopa, ale w międzyczasie pan Daniel i pani Rosario. Zaraz wam powiem, tylko Paweł przejedzie. Pan Daniel prezydentem, pani Rosario, jego żona, wiceprezydentem. No i nawoływanie do jedności. Władza w rodzinie to podstawa. Każdy o tym wie, że lepiej mieć swoich, zaufanych, niż cudzych, z zewnątrz, niepewnych. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale teraz przyjechały 2 autobusy, które były obklejone flagami Izraela. Ja w ogóle powiem wam, że jesteśmy w XXI wieku, a nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, co tu się w ogóle dzieje na tym świecie. W sensie w tych krajach. Mam poczucie, że to jest chaos, dyktatura, kryminalizm i co tam jeszcze można dodać? Korupcja szeroko pojęta i takie tam. Coś czuję się jak w filmie jakimś. Stał nie będę, przystanek autobusowy w Nikaragui. Zwłaszcza się przydaje, kiedy pada. Słuchajcie. Hello. Yeah, it is. Słuchajcie, powiem wam, że tak słabo idzie autostop, że no nie spodziewałem się, że będzie taka lipa. Zmiana konceptu. Ogólnie tam był taki stary przystanek, a tu jest nowy przystanek. Pamam. No i miejscówka do łapania stopa, rzecz jasna, nie? Żebyście nie brali za mnie przykładu. Dobrze? Tak, to ja jeszcze chyba nie jechałem. Tego pasa się trzymam i w sumie tylko tego pasa się trzymam. To jeszcze nogą się zapieram. Nie jest to najlepsza opcja na podróż autostopem. Ale jadę. I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. Ewidentnie taki sposób podróżowania nie jest rozsądny na drogach krętych, w górach. Czaicie, ile tutaj zakrętów jest? Tutaj non-stop są zakręty. Zobaczcie sobie na Google Mapsie, to wam kopara opadnie. Miejmy nadzieję, że nie zahamuję za ostro, bo polecę. Żeby była jasność, ja też się trochę cykam, nie? Że to nie jest tak, że ja po prostu sobie tutaj wskoczyłem i się nie cykam i że sobie jadę. A teraz wyprzedzałem wszystkie ciężarówki plus ten autobus, który mi się nie zatrzymał. Proszę ja was, moi drodzy. Tak jest, to właśnie ten autobus nie chce mnie zabrać. Wiecie, że tutaj, żeby pojechać autobusem, to autobus, o tak jak ten teraz jedzie, on się tak nie zatrzymuje prawilnie. Jak jest dużo osób, to się zatrzyma prawilnie. Ale jak stoi 1 czy 2 osoby, to on jedzie, on zwalnia. Jeżeli te osoby nie są w stanie wskoczyć, no chyba, że to jest dziadek, to respekt większy do starszych ludzi. Ale jak jest taki w średnim wieku, no to nie ma bata, on się nie zatrzyma. Tylko ten pasażer musi wskoczyć w trakcie jadącego autobusu. Czujecie to? Tutaj nie ma zlituj. Złapię się dla bezpieczeństwa. Słuchajcie, kończymy odcinek, ponieważ czas antenowy się kończy. Bardzo dziękuję za wspólną podróż w tym odcinku. Mam nadzieję, że do celu dojadę, więc czekajcie na kolejny odcinek i obserwujcie. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Jak to mówi stare porzekadło, trzymamy się ramy, to się nie posramy. Do usłyszenia, szanowni państwo, szanowni nowi, jak i stali widzowie. Pamiętajcie też, żeby kupić książkę Jak to daleko, ludzie drogi o Afryce na Allegro. Polecam. Bo moja.
Podróże, podróże z kierownikiem po świecie, po świecie. La 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 la. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road. But even so, I still feel that I'm